Siemaneczko, ja jestem Konsolut, zapraszam was na kontynuację Alone in the Dark. No dobra, wyszliśmy z tej świątyni pustynnej, pełnej zagadek, no i znaleźliśmy się w tym pomieszczeniu, gdzie już byliśmy w sumie. To jest droga chyba na strych. Just what this evening needed. Some ambiance. No faktycznie burza jest za oknem dosyć spora, ale jednak zobaczmy sobie na samym początku, co mamy tutaj do zrobienia. Znaleźliśmy się w rozdziale 4. Włam się do gabinetu dyrektora Grey i dowiedz się wszystkiego, co wie. Dobra, Harvey nigdy nie sądził, że tak bardzo ucieszy się z powrotu do Derceto. Miał wrażenie, że przeczołgał się przez długi, mroczny tunel nędzy i żalu. Teraz mógł spokojnie przejrzeć się krokom wymienionym w kontrakcie. Wciąż jednak nurtowała go jedna kwestia. Co to właściwie ma wspólnego z doktorem Greyem? Dobra, wychodzi na to, że musimy odwiedzić pokój Greya, nie? No, trzeba go najpierw znaleźć. O, drzwi zamknięte mamy. Także nie dostaniemy się tamtędy. Pokręcimy się trochę pewnie po pomieszczeniach. Tu będzie zamknięte. I need the key. No tak, klucza nie ma. Jeszcze nie w tym etapie gry. O proszę. Got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what to think anymore. You run into that detective fella? Who is he? Can he be trusted? I think he one of the good guys. Well, you know, like us. Will he be all right with her coming? Praise the mother. He don't need to know about all that. Just help Jeremy. Just calm down. It ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Comby seems to be solving problems, not causing them. Just be ready in case he starts anything. No proszę, dobrze wiedzieć, że ktoś ma o nas dobre zdanie. Ciekawe, co się stało z jego właśnie koleżanką, nie? Dobra, pokręćmy się tutaj. W ogóle to wejdźmy sobie na mapę. Jesteśmy w wielkim gabinecie. Tutaj mamy drzwi zablokowane. No, patrzcie, WC, pokój Lottie. Mały gabinet, biblioteka. Tam by się przydało pójść, bo zrobiło się na czerwono. Nie wiem, czy czegoś tam po prostu nie wzięliśmy. Nie zbadaliśmy czegoś, jest otwarte. O, proszę, nie wejdziemy tędy. Może coś przy okazji jeszcze znajdziemy. Jadalnia. No właśnie, jadalnia. O, proszę, ile tutaj dziwnej pleśni pokrywającej ścianę i sufit. Zmieniło się to pomieszczenie, nie? Dobra, najważniejsze, że mamy drzwi otwarte i można gdziekolwiek iść. I gdzie my jesteśmy teraz? Aha, dobra. Ojej, Christ, what the hell was that? no właśnie, co to było? Dziwne hałasy. Nie, zamknięte, nie tędyk. Coś podejrzanego, a tym bardziej mnie to intryguje, bo to jest już w tym świecie takim prawdziwym, nie? Nie w tej jego wyobraźni. Nic poza tym. Coś tu było? Czekajcie. Rozbite okulary. Aha, drugi z 3 przedmiotów. Super. Czyli coś jeszcze można znaleźć, tak jakby w pomieszczeniach, w których już byliśmy, mogło się coś znowu pojawić? No i teraz mamy WC odhaczone już na zielono, tak jakby. Pokój Lottie, dobra. Co tutaj We mamy? must have faith that Jeremy. Przygotowania do Wigilii Świętego Jana. Musimy wiedzieć, że pakt Jeremiego z marszczym mężczyzną to blef. Jeśli dopisze nam szczęście, nasi gości sami go znajdą i zdemaskują jego brednie. Przed zapadnięciem mroku liczy się tylko to, żebyśmy ją wezwali, żeby wiele się wydarzyło. By ten wieczór przyszedł
by ten wieczór nie poszedł na marne. Pomyśl o Jacku i Cassandrze, nawet o Perosi, której w przypadku nie potrafię wyjaśnić. Grace jest naszą kozą bez rogów. Dobrze o tym wie i odegra swoją rolę. Musisz porozmawiać z bratem Battistem. Martwię się, że nas zawiedzie. Magdalena Thompson. Gdzie teraz? Do biblioteki by wypadało wejść. It's blocked. Zablokowane? Tu jakbyśmy mieli coś do zebrania. Lunacy and the Zbiorowy obłęd, kolonia artystyczna Astarte. Na początku 1909 roku stara plantacja Darcydo leżąca na obrzeżach Nowego Orleanu została przekształcona w kolonię artystyczną. Czej znani europejscy twórcy wynajęli posiadłość wraz z okolicznymi ziemiami od jej właścicieli, rodziny Ledoux. Kolonii przewodził Sebastian Cortés. Żartobliwie okrzyknięty przez dwóch artystów Williama Agresa i Henrysia Cassela kapitanem. Działała ona 6 lat od czasu, aż pewnego dnia wszystkich 12 członków zniknęło bez śladu. Powszechnie uważa się, że ich zaginięcie związane jest z tragicznym w skutkach huraganem, który nawiedził Nowy Orlean 20 września 1915 roku. Nie ma jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Wiemy, że aktywnie uczestniczyli oni w nowym życiu Nowego Orleanu. Uwielbiali organizować wystawne przyjęcia i świętować swoją obecnością parady Mardi Gras. Jako piraci z Portenstein wzmianki o ich barwnym życiu towarzyskim znajdowały w kolumnach plotkarskich niemal wszystkich gazet z tamtych lat. Można je trafnie podsumować jako beztroską cyganerii artystycznej. Nazwa Astarte po raz pierwszy pojawiła się w gazetach pod koniec czerwca 1909 roku. Cortés zarzekał się, że imię to przyszło mu do głowy w trakcie malowania. Nigdy wcześniej nie wspomniał o starożytnej fenickiej bogini płodności o tym samym imieniu. Z pewnością wiedział o niej jednak Heinrich Cassel, którego późniejsze rzeźby wyraźnie nawiązywały do starożytnego wizerunku bogini. Nie da się jednocześnie stwierdzić, w jaki sposób imię rozpowszechniano się wśród innych członków grupy. Jest ono jednak wyjątkowe ze względu na historię Derceto. Przepraszam, druga strona. Dobra. Zresztą słowo Derceto jest grecką wersją imienia syryjskiej bogini płodności. Jeśli chodzi o plantację Derceto, nie sposób mówić o przypadku. Wiemy, że Richard Pickford nosił się z zamiarem zbudowania świątyni dla swojej sekty. Ponieważ już 2 lata przed zakupem ziemi rozprowadzał broszury dotyczące owych planów, szacuje się, że w momencie założenia plantacji grono wyznawców liczyło prawie 100 mężczyzn i kobiet, głównie marynarzy, maronów i kajunów. Dla osób zewnętrznych Derceto uchodziło za zwyczajną plantację niewolniczą, co pozwoliło Pickfordowi i jego czutce działać w ukryciu przez dziesięciolecia. Oficjalna wersja historii głosi, że sekta istniała do 1862 roku. Kiedy to armia Unii spaliła plantację, przepędziła z niej wszystkich mieszkańców. Po wojnie domowej w ruinach Derceto zaczęli się gromadzić nowi przybysze, którzy obrali sobie za obiekt kultu nową boginię płodności Szub-Nigurat. O ile Derceto to osobliwe, rzadko spotykane imię, nie jest ono zupełnie obce uczonym, również Astarte. Jeśli dobrze znaną boginię i być może jej imię zostało nieświadomie wykorzystane przez grupę oczytanych artystów, mało kto jednak słyszał o Szub-Nigurat. To prawie niemożliwe, aby wiedzieli o niej jakikolwiek mieszkaniec Luizjany.
znajdziemy wyłącznie w rzadko spotykanych księgach, takich jak, no właśnie, czy Necronomicon. Uważa się, że jest ono zniekształconą arabską frazą, którą można przetłumaczyć jako odnoszącą się do mrocznych młodych. Kilka akapitów poświęconych tej bogini jest tak szokujących, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby budować religii czczącej te wartości. Kult Szub-Nigurat okazał się niezwykle trudny do wykorzystania. Uważa się jednak, że choć na przestrzeni lat policja aresztowała i pozbawiła życia kilku jego członków, w końcu sami wyznawcy doprowadzili do jego upadku. Wydaje się zresztą powszechnym zjawiskiem w dziejach wszystkich kultów Derceto. Kiedy kapitan Norton Armii Unii przybył na miejsce, opisał mieszkańców Derceto jako niedożywionych i niezrównoważonych psychicznie. Stawiali wściekły opór, mimo że wojsko przybyło im na ratunek. Wydawało się, że nie mogło odwieść ich od autodestrukcji. Podczas gdy zniknięcie kolonii artystycznej Astarte pozostaje tajemnicą, ów powtarzający się motyw zdaje się sugerować, że ich los przypieczętowały szaleństwo i paląca żądza poświęcenia się bogini płodności o 1000 imion. Proszę, czyżby dalej ten kult był jakoś podtrzymywany w tym miejscu? Może to właśnie wszyscy tutaj w tym domu to jakaś, no właśnie, dalsza sekta po prostu, którzy wyznają tą boginię. O, nie wiadomo. Co to za dźwięki? Nie da się tam wejść, niestety. Mały gabinet. Aha, dobra, bo tam drzwi były. Wydaje mi się, że wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy tutaj. Ale ewidentnie już tutaj nie możemy wejść. Dobra, dlatego to mamy na czerwono. What is that? You must see this through. One of the young. This is it, Edward. Now is the time. Let it happen. You want this. You need this to matter. Czyżby sama bogini płodności do nas przemawiała przez to drzewo? Kto to wie? Nie wiadomo, ale teraz przynajmniej te szepty są dosyć zrozumiałe. Mrs. Thompson, I understand the last week. Dobra, co my tu mamy? Strzeż naszych tajemnic. Pani Thompson, rozumiem, że ostatni tydzień był pracowity. Zważywszy na okoliczności, czuję się w obowiązku przypomnieć pani, że problemy Derceto nie są sprawą publiczną ani czymś, co powinno panią martwić. Proszę kontynuować swoją znakomitą pracę i nie rozpamiętywać śmierci Perosi, ani co najważniejsze samobójstwa Cassandry Bergard. Nie powinny one zaprzątać głowy żadnego z członków personelu. Liczę na lojalność i ufam, że pani zażyłe stosunki z rodzeństwem Tabus pomogą nam utrzymać sprawę Derceto w tajemnicy. Dr. Gray. Wszystko tutaj na to wychodzi. Kurczę, wszystkie drzwi mamy poblokowane, a teraz wypadałoby odwiedzić gabinet doktora Greya. No bo z tego wynika, że tam właśnie mamy się udać. Może tam czegoś się więcej dowiemy, nie?
Coś tu jeszcze będzie. Sprawdźmy, może jakieś... Nie, nic tutaj nie ma. Oczywiście zamknięte, także będzie trzeba użyć drabiny, żeby się dostać do drugiego skrzydła. O, zastawione. Co to było? Co to za dźwięki? Tam nic nie widać przez tą szybę. No dobrze. Tutaj nie wyjdziemy. Co na górę chyba będzie trzeba iść w takim razie. Ciekawe, czy coś będzie jeszcze do rozwiązania z tymi figurami. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie bez powodu tutaj są raczej. Dobra, pokój Jeremiego, a można go odwiedzić. Może coś jeszcze się znajdzie ciekawego. Zobaczymy. Coś się tu zmieniło. Skrzynka otwarta, jest jakaś notatka na biurku. I'm terrible. Poszlaka. O, do detektywa Carnbiego, czyli to do nas osobiście. O proszę, detektywie Carnby. Niezmiernie mi przykro, że moja bratanica wciągnęła pana w tą kabałę. Proszę, niech pan ją zabierze z tego przeklętego miejsca. Zniszczyłem tego pożeracza światów, zamknąłem go na strychu i wycofałem się do kryjówki. Proszę przekazać Emily, że jestem bezpieczny. Proszę powiedzieć jej wszystko, co tylko przyjdzie panu do głowy, ale niech pan ją zabierze z powrotem do Nowego Orleanu. Jeremy. No, wygląda na to, że chce się nam zbyć, ale no, my tak nie działamy. Pozwiedzamy sobie wszystko i wydaje mi się, że jakoś rozmierzymy tą zagadkę, ale coraz bardziej mi się wydaje, że wszyscy tutaj mieszkańcy są uwikłani w jakiś dziwny kult. Tak to się przynajmniej prezentuje na ten moment. Już dużo wcześniej mieliśmy jakieś notatki z podtekstem religijnym. Także no kto wie, dobra, co mamy tutaj dalej. Zaufaj mi, Brother, I poszlaka. need you to trust me. Dobra. Bracie, możesz mi zaufać, to najważniejszy moment w historii naszej rodziny. Wiem, że masz wątpliwości, że ta starsza mamoła naopowiadała ci jakiś kłamstw. Nigdy bym cię nie zdradziła. Masz moje słowo, Lottie. Nic więcej tutaj się nie znajdzie. Chyba nie. Korytarz. Po drugiej stronie mamy korytarz. Pokój Grace, pokój Cassandry. Jeszcze tam można zajrzeć. I potem poszukamy pokoju właśnie. O, jeszcze sobie tutaj wejdźmy przy okazji. A, zamknięty. O, proszę. Jeszcze sobie będziemy musieli znaleźć właśnie pokój tego... no właśnie, doktorka. Oho. Detective Conby. Good to see you again. Solved the case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something's different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. Oh, God damn it, Grace. Stay put for once.
Ona. Ciekawe, o kim była mowa, czy o nie o tej bogini. Jeszcze tego wieczoru ma się to zdarzyć, ale... Mamy tutaj pod stopami chyba jakiś klucz. Klucz do Westerbulu na parterze. Dobra. Better hold on to these. Będziemy musieli Wrong to to get znaleźć lost. na pewno, ale tutaj jeszcze sobie pozwiedzajmy. Może jeszcze jakieś nowe poszlaki się tutaj pojawiły. Skoro już tu jesteśmy, to czemu nie? 3/3, o proszę. Scenariusz filmu. Śmierć autora, czego się po nich spodziewałeś? Nie powiedziałeś, by tyle tworzyć. Zabrakło miejsca na oddech. Twoja relikacja obróciła wszystkie potencjalne światy w próżnię. Zebrałeś wszystko, co potrafi sobie wyobrazić i zredukowałeś to do czegoś, co nawet się nie obchodziło, czegoś się nie obchodziło, a może było na odwrót. Może to tobie zależało najbardziej, może pragnąłeś ocalić ich przed samym sobą i właśnie dlatego musiałeś umrzeć. Wow. Jeremy knew that the Ostatnia strona Cassandry. Jeremy wiedział, że jedną osobą, która może mu teraz pomóc, jest pacjent z pokoju numer 3. Chociaż pokój ten wydawał się od dawna pusty, to nie mogła być prawda. Należało zmienić bieg tej historii, wprowadzić do niej czynniki zewnętrzne. Zabrakło wtedy owego pacjenta z powrotem do pokoju numer 3 i pokazać mu, co znajduje się w sejfie 913. Tyle, że nie był to właściwy kod. To była kombinacja do sejfu w gabinecie recepcjonisty. O kurczę, to wydaje mi się... Dobrze, że tu poszliśmy. No to teraz będziemy musieli iść zdecydowanie na dół. Tam był safe, nie? 913, a tu? Można to wziąć? Nie, byliśmy to wcześniej, wiem, że to układaliśmy, ale... Nie da się. 913, a to znajdziemy gdzieś w notatce na pewno. I jeszcze jeden pokój mamy do zbadania. O, jest trochę czytania w tym odcinku, ale... Co to jest? Rysunki Grace. Patrzcie, to będzie chyba jakaś układanka do zrobienia, ale w tym momencie nie można tego zrobić. Bynajmniej tak mi się wydaje. Puzzle, nie? Korytarz, tam jest jeszcze coś. Na pewno nie można tego przemieszczyć. Nie, klucz do Wester coś tam. Chyba brakuje nam jednej karteczki, jakiegoś rysunku, nie? Na razie nic nie ma. Pełno przerażających lalek w jej pokoju. No ale jak należy do bandy kultystów, to co takiej dziewczynce może przeszkadzać w takim czymś, nie? Sprawdźmy sobie globus. There's something missing. Czegoś brakuje. Okej, to tutaj już nic nie zrobimy. No to co, lecimy na dół w takim razie, porozglądać się dalej. Zobaczymy, co nas tam czyha. Tu mamy na zielono. Ty, patrzcie, można tam wejść teraz. Tu te klucze dostaliśmy, nie? Ale jeszcze... Czy ja tutaj wejdę? Kurczę, gdzie tu teraz iść, nie? Dobra, tutaj. I tutaj był ten safe. Nikogo tutaj nie ma. There must be a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. McCon 913. I don't have the combination for this. But maybe Jeremy did. No dobra, no to sobie trochę pokombinujemy, nie? Tylko pytanie, w którą stronę? Poczekajcie. Nie, to źle będzie. 9, 1, 3. To będzie tak chyba, nie? 6, 7, 8, 9. 9. 1. Nie będzie tak, to może w tą stronę. Aj, za daleko poleciałem. Jeszcze raz.
9, 1, 3. I co, nie działa? 9, 1. I teraz w drugą stronę. Też nie działa. No właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jesteśmy wprawnym włamywaczem. 913, no to wychodzi, że każdą liczbę osobno i tak trzeba dać, nie? Także pierwsze musi być 9 na pewno. It worked. Udało się. Nie wiem, który to już... O, klucz do gabinetu doktora Greya. The last guest in the empty room. Jeszcze mamy jakąś właśnie notatkę. Pusty pokój. Ostatni pacjent z pustego pokoju cierpiał na poważne zaburzenie adaptacyjne. Muszę to zapisać, gdyż jeśli dobrze rozumiem, tę przypadłość może ona sprawić, że później będę się tego wypierał. Mam podstawy sądzić, ja również odczuję skutki owej dysfunkcji. Niektóre osoby, które zetknęły się z tym pacjentem, przyswoiły sobie specyficzny światopogląd, zgodnie z którym wszystkie wydarzenia mają charakter odgórny, a ich przebieg jest zniekształcony. Przyjęcie tej perspektywy sprawia, że część z ich wspomnień staje się nie do zniesienia i skutkują ich wyparciem. Nic z tego nie rozumiem. Nie pamiętam nawet, co się stało z pacjentem. Myślę, że kiedyś doszło tu do jakiejś pomyłki, o której z czasem wszyscy zapomnieli. To samo z pewnością dotyczy jego dokumentów. Musiały zostać zniszczone. Jeśli kiedykolwiek były w naszym posiadaniu, któż mógł napisać? Żadnego pacjenta nigdy nie umieściliśmy w pustym pokoju. Ciekawe. Jeny, całe szczęście, że udało nam się jakoś otworzyć ten safe. Normalnie moja zgroza. Klucz do gabineta Greya. Pytanie, czy tam iść od razu. Dr. Gray. Dobra, bo tam jeszcze mieliśmy jakieś pomieszczenia. I tam dostaliśmy klucze. No czekajcie, to są jeszcze jakieś drzwi. Jak ja lubię się kręcić, nie? Latający Holender. O proszę. Gdy sprawia, że czuję się gorzej. Jakie to potworne uczucie, gdy uświadamiasz sobie poprawę stanu zdrowia, była tylko złudzeniem. Tak bardzo urzekała cię cnota ciągłej walki, że pomimo całej ciężkiej pracy nie czynisz żadnych faktycznych starań, by kiedykolwiek wrócić do zdrowia. Terapia stała się tak wielką obsesją, że zamiast pozwolić swoim ranom zabliźnić się z czasem, rozdrapujesz je w nadziei, że zagoją się szybciej i lepiej. Jeśli będą krwawić tak, jak ty sobie tego życzysz, czy nasz stan kiedykolwiek ulegnie poprawy? Tak pan myśli, doktorze Grey. Zamknięte. Ja się jeszcze muszę tutaj pokręcić. A gabinet doktora Greya to sobie zostawimy na sam koniec, bo tutaj dostaliśmy klucze. Jestem ciekaw, co będzie się tutaj kryło. O hell? No, no. Serio? O, patrzcie na niego, kurde. Znikł. Totalnie przepadł, ale chyba coś nam pokazał, że mamy iść do tamtych drzwi. Nie wiem, tu nas jeszcze nie było. A to teraz się zastanawiam, czy jednak nie wrócić do tego pokoju Greya, gabinetu. Kurczę. To może sobie zostawmy na potem. To były te drzwi? I can't leave. I got a Nie. job to do. Dobra, ewidentnie to było tutaj. Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. Piracki skarb McCarthy'a. This is where the Poszlaka. coffee is hidden.
Jakiś piracki skarb, dobra. Kolejny klucz, klucz do klatki schodowej. Ciekawe, która to klatka schodowa. Maszyna do pisania jakaś. Dearest Dr. Manzetti, Drogi doktorze Menzetti, przegrałam bitwę z moim pacjentem. Jak ujawniłem w poprzednim liście, urojenia człowieka go pochłonęły. Nie to jednak jest w tym wszystkim najgorsze. Nie dość bowiem, że dręczy go paranoja, to jeszcze jego obłęd jest na tyle sugestywny, że udziela się innym pacjentom. Skutecznie kładąc podwaliny pod zbiorową histerię, piszę do pana z nadzieją, że udzieli mi pan jakichś wskazówek. Przede wszystkim chciałbym uniknąć wyniszczającej dla mojego pacjenta operacji, ale zaczynam się również martwić o własne zdrowie. Słowa mojego pacjenta są zupełnym szaleństwem, ale znajdują się rezonować w jakimś pierwotnym instynktem w moim wnętrzu. Próbowałem wykonać zdjęcia rentgenowskie jego mózgu, co jednak o dziwo okazało się problemem. Ciemne plamy pokazały płyty radiograficzne, zasłaniając wszystkie szczegóły. Pacjent patrzył na felerne zdjęcia, płacząc z przerażeniem. Powtarzał, że te ciemne obszary to cień robaka, który trawi go od środka. Nie dopatrzyłem się tam niczego nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że to znak, że mój umysł nie jest tak podatny na obłęd, jak się obawiałem. Po dalszych dociekaniach mój pacjent opisał owe cienie jako swoiste, chtoniczne monstrum, które próbuje wtargnąć do jego sanktuarium. Jest to wyraźnie odniesienie do jakiegoś rodzaju biblioteki lub klasztoru, miejsca, które nazywa Teruela, a które pełni funkcję psychicznej przystani. I jako że tej wyimaginowanej oazie zagraża owa chtoniczna istota, zbudował sobie inne, mniej przytulne schronienie. Ostatnio przywołuję metaforę parowca, który osiadł na mieliźnie. Czuje, że musi uruchomić silniki i zawrócić, ale boi się, że dziura w kadłubie spowoduje zatonięcie statku. Przed ostatni tydzień przyglądałem się, jak obraca tę metaforę w rzeczywistość. Wprawdzie wie, że jest ona wytworem jego wyobraźni, lecz stara się uczynić z niej realne wspomnienie. Jestem pewien, że to moja szansa na przełamanie jego skłonności do tworzenia fałszywych autosugestii. I have finished tidying up. Rzeczy Kassandry. Skończyłam porządkować rzeczy panny Bergard. Tobie zostawiłem kontakt z jej agentem. Na pewno przyślę kogoś po odbiór rzeczy. Znalazłem jeden z rysunków Grace, który zapewne będzie chciał odzyskać, ale także ten klucz w jej pokoju, którego zdaje się szukasz. Magdalena Thompson. Klucz. O proszę, to mamy do tego globusa, nie? Element. Trochę rzeczy nam się tutaj poodkrywało teraz. Mam wrażenie, że się kręcę w kółko teraz. A chciałbym stąd wyjść. Tędyk, dobra. W sejfie byliśmy. Zobaczmy tam, gdzie na razie nas pokazał, gdzie mamy iść. Ten faraon, ala. Czekajcie, to są jeszcze jakieś pokoje. Wcześniej jest coś. I jest to pokój otwarty, proszę bardzo. Coś znajduje się tutaj pod komodą? Nie, jakieś puste pudełko tylko. Ogółem to gdzie my jesteśmy? Pokój Lottie, na to wychodzi.
i co? Nic tu takiego nie ma póki co. Może się jeszcze pojawi. Niebawem. Jakieś maski voodoo. Okej, tutaj mamy jeszcze przejście, ale z tego co kojarzę, to chyba ten duch wskazywał... Tutaj? Nie, zamknięte, patrzcie. Ale tutaj mamy korytarz otwarty. Take this much more. This has to end. Nie ma pieniążków. Stary shaker. Wygląda na jakąś salę bankietową. Można zagrać? Chyba nie bardzo. Kolejne drzwi. Znowu się tu znaleźliśmy. A teraz mamy klucze. No to schodzimy w dół. This doesn't look good. Co to jest? Wygląda jak jakieś skrzydło szpitala. Kozioł ofiarny. To jeszcze będzie jeden element do układanki. Na to wychodzi. Zamknięte. Nie wyjdziemy tędy. Co to za odgłosy? Radiography. Patient. Uwagi do radiografii. Radiografia pacjent Jeremy Hartwood, 1930 rok, płyty. Poprawna rejestracja obrazu czaszki Jeremiego okazała się niezwykle trudna. Dużo pracy, efekt przyniosła częściowa radiografia i jej fragmentów. Pełny obraz mózgu można uzyskać po zestawieniu 3 płyt radiograficznych. Obserwacje. Nawet na zmontowanej wersji widoczny jest cień, który zakrywa znaczną część mózgu Jeremiego. Może to wprawdzie sugerować obecność guza, bardziej prawdopodobna wydaje się jednak awaria sprzętu. Jeremy zareagował na ten widok gwałtownie. Stwierdził, że widzi tak olbrzymiego glinianego robaka, który pożera i zniekształca jego wspomnienia. Uwagi, mimo że powyższe badania nie przyniosły żadnych odpowiedzi, jestem przekonany, że lobotomia Brockharda pozwoli mi przeciąć połączenie między stosownymi obszarami stosownymi. Hypothetical psychosurgery. Poszlaka, jeśli wszystko zawiedzie. Hipotetyczna psychochirurgia oparta na koncepcjach Brockharda i badaniach prowadzących w Petersburgu mogłoby uratować życie Jeremiego. Odcięcie połączeń wokół płata czołowego z pewnością położyłoby kres większości jego problemów psychicznych. Procedura ta jest niezwykle brutalna, zarówno jeśli chodzi o kwestie techniczne, jak i pod względem efektów terapeutycznych. Wbity w czaszkę przez sklepienie oczodołu szpikulec mógłby rozplątać nerwy Jeremiego niczym Aleksander przecinający węzeł gordyjski. Jako że mógłbym to poważnie wpłynąć na stan jego umysłu, w pierwszej kolejności należy rozwiązać inne opcje. Przyrząd, którego potrzebuję do przeprowadzenia owej lobotomii, zaginął. Będę musiał poprosić Waitsa, żeby zamówił nowy. I jeszcze ten obrazek, nie jak się szpikulec wbija w czaszkę. No, coś przerażającego. Myślę, że nikt w tych czasach nie chciałby tego doznać.
Zdjęcia mózgu, czyżby? A to wychodzi. Zamknięte. Okej. Bezpiecznik. Będzie trzeba światło chyba zapalić. Klucz do sali operacyjnej. I kolejne zdjęcie. Chyba nie teraz? Nie wiem. Nie mogę nic póki co z tym zrobić. Sprawdźmy sobie ten klucz, który właśnie dostaliśmy. Czy to jest to? Nie? Klucz do sali operacyjnej. Dobra, to tutaj będzie pasowało. What do you see, Jerry? I can see the dark heart of the bayou. It's surrounded. Kolejny bezpiecznik. O, proszę. To może jeszcze jednego brakowało. Teraz będzie trzeba światło tam zapalić najprawdopodobniej. Ale przerażające te krzyki, nie? Zamknięte. Tędy przyszliśmy, to tędy nie wyjdziemy. Dobra, gdzie były te bezpieczniki? Tutaj. O, udało się za pierwszym razem, ale ja. Pierwszy raz takie coś miałem normalnie. W sumie spoko, tylko żeby ze wszystkim tak szło, nie? Dobra, rozumiem, że jakoś z tych części będziemy musieli ułożyć jakieś, nie wiem, półkulę mózgu. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Da się to jakoś przesunąć? Aha, tak się obraca. I tam była mowa chyba o 3 właśnie zdjęciach, jakoś je połączyć w jedno, nie? Tylko pytanie, w jakiej kolejności? Kurczę. Je ustawić, żeby to wszystko jakoś współgrało ze sobą. I co, działa? Nie było aż tak źle. Tylko co to jest? Ciemności Jeremiego klucz. Odłamany kawałek wypalonej gliny, rozmiar sugeruje, że jest to część figurki. I do czego ta figurka będzie nam potrzebna? Jeszcze mieliśmy... Tutaj też nie wyjdziemy. To co, trzeba stąd wyjść całkiem? Pytanie, czy się da? Oj, gdzie my jesteśmy? Zrobiło się tu trochę inaczej.
Co się dzieje? Ty, woda zalewa nas normalnie. What am I supposed to do? No to chyba będzie trzeba uciekać, nie? Nie chcemy skończyć jak w Titanicu. Dobrze, że mamy jakiś kill-off, nie? Chociaż. Rozwalisz to? Co jest? A dobra, jest przejście. Drzwi. Zamknięte. A tędy? Wow, 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 wow. No, dalej do góry. No dajesz, chłopie, nie stój w miejscu. And we're back here. Well, perfect time to have a look around this place. No i gdzie my jesteśmy? Wygląda, że na jakimś poddaszu. Jakiś odłamek, mozaikowy odłamek. Co to za pudło? What is that? O, trunek dostaliśmy. Można zmienić sobie broń, ale to chyba jest nieistotne na razie w tym momencie. Przyjrzyjmy się temu. No i co my tutaj mamy? No to będzie trzeba to chyba w jakiś sposób ułożyć, nie? Da się to jakoś obrócić? Umieść element, przesuń. Aha, to tylko w ten sposób można to przesunąć, tak? I co ma nam z tego wyjść ogółem, nie? Bo bladego pojęcia nie mam. Ale tu się coś już chyba klaruje. Albo i nie. Dobra, ale jaki kod? 641. Pasi, super. Okej, dlaczego na szubienicy pokazuje? To już wygląda bardziej przyjaźniej. No i gdzie teraz? Jakieś schody w dół? Nie wiem. Tu? No, is this... This is where Jeremy's hiding, right? Hello? Is anyone there? Jeremy? Need help! Wait. Can you hear me? I'm stuck in the mud and the fire is taking Jeremy. me. Where are you? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll figure something out. I'll get the boat running. To chyba Jeremiego kolejna właśnie jakaś przestrzeń bezpieczna wyimaginowana. Mowa o tym właśnie statku. No nic, trochę dzisiaj się podziało, trochę poszlak zdobyliśmy, trochę poczytaliśmy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i odcinek jako tako się podobał. Także dzięki za obecność, trzymajcie się.